ponad 100 lat ma ten dom, na pewno. Bo moja mama umarła, a przecież jak się budowali, to była jeszcze dzieckiem. A zmarła już 15 lat temu i 95 lat miała. Jeszcze powiedzieć, jak ten dom, jaki ma układ wewnątrz pomieszczeń, jak to jest? Sień, komórka. Wie pani, tutaj taka komórka, tutaj tam, no tu wie pani takie tam bajzel, bo tam nie Tam chodzę. schody na strych. Tak, na schody na strych. Tutaj kiedyś to wędzili, wie pani, mięso. W tym otwierane i były, a tam na dole to nieraz mama kurczaki, jak już nie wędziła, to tam kurczaki w cieple, tam wysiadywała kura, bo tam jeszcze zakryłam, tam jest taki, wie pani, wejście. Tu jest jeszcze jedna kuchnia, prawda? To jest tak, druga kuchnia, tu druga kuchnia. A tam to tak się nazywało, ale kiedyś. Skąd ten strop taki się zachował tutaj? Ten strop to jest nie malowani, nie tego i tak, wie pani, taki się zrobił brązowy, już teraz to już taki, Nie malowany, wie pani, ale to już ten osiada, ten dom i nie malowany, nie. To wie pani. No ale widzę, że pani woli tutaj mieszkać. Wolę, ja kocham tylko Kocienek. Ja kiedyś przyjeżdżałam wie pani, z pracy do mamy i potem się opiekowałam mamę, to jestem się, o tu moje miejsce. Wie pani, nie lubię miasta bardzo. Wie pani, w mieście dobrze, bo będzie wszędzie blisko i szkoły, i praca, i tego. Ale wie pani, tu kocham Tykocin i mnie tutaj, wie pani, każdy kamień to historia i to. A inni nie wiem, moja koleżanka mówi, tutaj z Tykocina mówi, ja żeby nie do mamy, to ja bym nie przyjeżdżała, ja nie lubię. A ja mówię, ja bardzo, ja jak jadę, to jak już wjeżdżam, to mówię, ojej, do swego Tykocina. I do swego domu. I do swego domu, tak, bo te taki, wie pani, ma taką duszę. To tak jak żywa istota, nie można domu zostawić, prawda? Tak. Nie lubię, wie pani, to się ruszać, tak jak moja mama sztukła, długo żyła, się ruszała, nie tego. To i ja to ogródeczek trochę, to co dam radę, wie pani. Tu jest naprawdę taki dobry klimat, ale to w wielu domach w Tykocinie tak jest. Tak. I po prostu, ja nie wiem, ja bym nie zamieniła na żaden jakiś nowy, murowany. Tak. To takie tradycyjne stroje wszystkie. Już teraz to takie budują małe domki, ale wszystko wie pani z tych sztucznych tworzyw, to z tych płyt, to z innych. A drewnianych domów to nie widać, żeby teraz budować. A tu widzę takiego aniołka, to bardzo na pewno jest... Dawniejsze były dwa i zbił się. Mogę zobaczyć? Proszę jeszcze powiedzieć o tym aniołku. Ja nie wiem, to zostało, jeszcze było, jak ja pamiętam, to jak pamiętam z młodości, z młodych lat, to były dwa aniołki. A czy one stały na komodzie? Nie, one, może i tak. Było i takie lustro, komoda była i takie lustro, wie pani, takie było i z takim jeszcze gałązką, pamiętam, i te aniołki.
Dom położony w zachodnim krańcu Kaczorowa jest opowieścią o losach dwóch rodzin, żydowskiej i polskiej. Do momentu zagłady tykocińskich Żydów w 1941 roku należał do zamożnej rodziny żydowskiej, której źródłem utrzymania był m.in. handel końmi na potrzeby polskiego wojska. Obecnie dom należy do rodziny państwa Franciszki i Piotra Borowskich, którzy wprowadzili się tu w 1944 roku. Pan Piotr był znanym w Tykocinie listonoszem. Pani Franciszka pracowała w sklepie spożywczym. W latach 60. dom został przebudowany wewnątrz oraz oszarowany i wyposażony w nowe okna. W latach 1942-1944 w budynku w wydzielonej części kuchni działała olejarnia, która tłoczyła olej z siemienia lnianego, konopnego i z maku. To tu niedaleko. Znaczy się od mego domu to zaraz tak raz, Kuleszy 2, Baczeskie 3, chyba 5. dom, po tej samej stronie co ja mieszkam. Jak tam wyglądała ta olejarnia? Pani chodziła tam może? Chodziłam. Tam i też tam To tam ten były potem to, wie olej. pani, różne takie te maszyny i wyciskały ten olej, tak. Bo tam olejnia była. Ten pan przyjechał skądś z rzeki, tam ja nie wiem skąd on był. Mówili na niego olejnik. Czy pani, ale państwo też tam chodzili przed wojną do tej olejarni? Nie, przed wojną tej olejarni nie było. To Żydzi nie mieli tej olejarni, oni tak mieszkali. A to już po wojnie ta olejarnia. Tak, już jak nie było pani Żydów. Oni tutaj mieszkali, tu Żydzi mieszkali. A czy to była duża rodzina? Pani ich znała tak mniej więcej z Ja widzenia? tak znać tam ich pani osobiście tak, nie ja tego, wiem. ale widziałam, że tego, to było tam chyba, znaczy się rodzina, bo ojciec, matka była i chyba 3 dzieci było. Tak, i taka babcia była, pamiętam, to nosiła zawsze wieczorówki, takie bułki, wie pani, piekli. I wieczorem nosili, w koszyku miała takie z makiem. Aha, to tam piekła ona, tam u siebie? Tak, domu. u nas tam oni piekli. Olejarnie? No, nie. Tam, gdzie Niuśka Dębrowta Borowska umarła, to tam była ta olejarnia. Ale że tam olej cisnęliśmy, to i ja tam też cisnęła olej. Nawet z maku czyścili olej, wie pani, z maku, jaki dobry olej. Siemię lniane, siemię konopne. Żyd mieszkał przed wojną. A czym on się zajmował? Czy pani może wie? Żyd. Ta olejarnia i ten Żyd, to oni tak jak byli jakby w środku tych Polakach. Bo zaraz za tą olejarnią to znów był taki gospodarz, jak on się nazywał, zapomniałam. I potem znów był rząd polskich domów. A ten dom i ten Żyd to byli tak jakby w środku, w białych ludzi, w tych Polakach. No, ale żyli zgodnie, wszystko. Ale co, jak potem przyszła ta na nich klęska. Później to ja pamiętam tam, ten olej cisnął jakiś Lęczeski z Rzędzian, później ten Kwiatkowski Paweł zajął ten dom i tę olejarnię.
dom przedwojenny, prawda? Przedwojenny. Bo, I czy pan słyszał może od mamy, co tu było przed wojną? Tu była olejarnia. Na połowie domu. Olej produkowali. A czy pan pamięta jeszcze, czy jakieś urządzenia były tutaj, jak pan był? Po tym, tak? Jak pan To znaczy był w na domu świecie? już nie było. To było wyniesione do stodoły, a później to, wie pani, wszystko poniszczone. Bo to do niczego nie było nikomu I potrzebne. nic nie ma z tych przyrządów Nic w tej nie ma. chwili. W tym pomieszczeniu. Tutaj w tym pomieszczeniu była olejarnia. I tej kuchni nie było. No nie. I potem po tym remoncie dopiero państwo tu No zrobili. to już rodzice, ja tego nie przypominam. A proszę pana, czy coś się zachowało jakoś w układzie tego wnętrza domu? Jakiś ślad tej olejarni? Cała ściana jest niżej. Aha, Bo nawet po suficie widać, że to jest opuszczone, bo tutaj na tej ścianie były zaczepione te wszystkie maszyny. A co jest tutaj za tym kilimem? Drzwi przejściowe. Bo tutaj... Dobrze, taka to sama chodźmy jeszcze z tamtej strony. tapeta. Proszę, proszę, proszę. Idźcie tam. To były drzwi przejściowe. I one prowadziły z tego pokoju do... Tak, było przejście z jednego do drugiego pokoju. Tutaj były drzwi. To na drzwi trochę za wąskie, prawda? To musiał ten piec być stawiony już Już potem przez pana rodziców. tak. No tak, i tu, wie pan, no bo jak tutaj znowu te drzwi jakoś na tym piecu, Tak, prawda, tak. tak są posadowione jakoś tak dziwnie. A tu tak wspaniale, taki pokoiczek, kto tu mieszkał za pana Tu czasów? puste stało. Tak? To znaczy za moich czasów, to jeszcze dzieciaki, no to sypialka nasza była. No właśnie. Tutaj była sypialka. A później jak już dzieci się powyprowadzały, to puste. No ale taki przyjemny pokoiczek, naprawdę aż miło tutaj spać. Przytulnie. Od wschodu. Tak, takie okieneczko i tutaj komoda piękna. Komoda dębowa. Te zdjęcia są tu gdzieś, na pewno. Się odbija tak jak i na A, tamtym tutaj zdjęciu, takie no. zdjęcie No, jest. to jest już są drzwi. I kto tu jest? Tu pana tata może? Tata i mama. Aha, tak. A to proszę pana, to bardzo ciekawe zdjęcie. To Tykocin? Czy Tak, to nie to Tykocin? pochód pierwszomajowy. Ale jaka to ulica? To ulica Stary Rynek. To A jest tutaj ten? był Czyżów zakład. A, to Czyżów zakład. Tak. A to jest To tam, było przedszkole. tu gdzie przedszkole. Teraz to Perkowskiego sklepu. Jakieś przedwojenne, tu jasełka może? Być może. Książeczki. Takie były, to paszporty końskie. Ale wie pani, to nikomu do niczego nie było przydatne i to wszystko. Były tam pieczątki wojskowych różnych stopni. I to było po polsku, czy w jakim języku tam było napisane? Po polsku. Po polsku. Po polsku. Czyli prawdopodobnie ten właściciel handlował dla Handlował, wojska, Dla wojska sprzedawał konia, tak. A co z olejarnią? Miał też i olejarnię.
Nie wiem w tym temacie nic. Może miał 2 biznesy. Oto to jest moja babcia, mamy matka, a to jest ta, co tam na tamtej stronie mieszkali. To budował, to ja nie wiem, tylko to już rodzinne, to rodzina, no ale jakie tam były i kiedy. Ale bo w to- każdym razie mamy rodzina zbudowała. I wie pani, ten bez, co rośnie na tym starym zdjęciu, to on do tej pory rośnie. Szanowni, a to ja nie wiem, ile to ma lat. Jak przyjemnie chłodno. Mój pałac taki, ludzie mają pałace, mój pałac stary. Zimą nie zmarznie, a latem się nie rozpuszcza. Kiedyś, wie pani, jak ja byłam gospodynią, to było inaczej, jak się gospodarzyli, jak mieli świnie, krowy, wszystko tego. To ktoś do mnie przyszedł, no to ja zawsze miałam swoją wędlinę, to nakroję. Herbatę jeszcze tam coś tego, a teraz już niestety ze sklepu nie nakroję, bo i ten ma to samo, i ten ma to samo. To ja także jak kto przyjdzie, to żeby mi, no czym ja poczęstuję. Gocińskie faworki i jeszcze latem to jest naprawdę coś wspaniałego. Karnawał cały rok. Pączek pani, to one czerstwy się zrobi, a to nie. I gdzie pani się urodziła tak naprawdę? Ja się urodziłam Tam, na Ogrodowej. Tak, A tutaj kto mieszkał w tym domu? a tu mieszkała moja ciocia, ta co ja z nią byłam. I jak ona się nazywała? Jak Józefa Jasińska, po mężu. tak. No i proszę powiedzieć, jak pani się w tym domu znalazła? Z powrotem, właściwie w rodzinnym domu mamy. Tak. Tata i brat poszły do obozu, a mama została, była chora. Jakoś zaraz umarła. Bo tata nie wrócił. Nie, I mama miała, ile miała dzieci? 6 u nas. Moja ciotka mnie wzięła i ja tak tutaj byłam. I do dziś tu jestem. Mnie wszystkie zdali na Kaczorowie. Bo to kiedyś, jak byłam młoda, to do tego chóru chodziłam śpiewać. Chodziliśmy obydwoje. Mąż też, jak przyszedł tylko do mnie tutaj, tak zaraz tego, to 48 lat chodzili. Jak mszy śpiewali te łodzie na Boże Narodzenie kolędowe po łacinie. Kolędowe, pani, za czujaka. Był sopran, alt, tenor i bas.
A pani w którym głosie? W sopranie. Mój mąż tu w basach był. Te chodniczki. To moja robota, ja szydełkiem to robiłam. Włóczka. To A skąd pani miała tyle włóczki? no, brakowało. Co niedobrego to popruła. A jak pani uprawiała ten ogródek, to co pani tutaj sadziła wtedy? Ja jak dałam rady, wie pani, to jak ja uprawiała, to ja siałam askry, lwie paszcze, te łodzie zinnie. A tam floksy ładne też. Taki ładny kolor, nie? Mamo tu taki kolor, a No. tam taki. Wie pani, tak tu jest miło i przyjemnie. Dla mnie dobrze, ja nie chcę nigdzie. Opowieść o tym domu musi być równocześnie opowieścią o nowym rynku, przy którym stoi. Dzieje rynku też nie byłyby pełne bez historii tego domu i osiadłych tu moich prapradziadków, Kieslingów, murarzy przybyłych z Saksonii. Ten rynek zmienił się nie do poznania w połowie XVIII wieku za sprawą Jana Klemensa Branickiego, który wyburzył ciasną drewnianą zabudowę, rozpadający się drewniany ratusz i opustoszałe już sklepiki przekupek chlebowych. Postanowił w tym miejscu zbudować nowoczesne miasto na wzór francuski. Postawił piękny murowany kościół i pomnik Stefana Czarnieckiego. Na obu pierzejach placu stanęły jednakowe drewniane dworki przydzielone bramami. Po stronie nadrzecznej rynku zbudował Branicki dla siebie dwie oficyny, czyli obszerne dworki, w których zatrzymywał się podczas pobytu w Tykocinie. Tak je opisywał stary inwentarz. Oficyna skarbowa z drewna kostkowego w węgiel zbudowana, na placu jednym, dachówką kryta z dymnikiem jednym, na dach wywiedzionym. Tę właśnie oficynę wyremontował mój pradziadek Maksymilian Kiesling w roku 1888. Był on majstrem murarskim i ten dom stoi tutaj do dzisiaj. Właśnie w nim się urodziłam. Korzenie domu sięgają XVIII wieku. O, a tutaj zachowała się tarka do prania mojej babci i gąsior jeszcze z winem sprzed wielu dziesięcioleci. I jakieś skarby ukryte. O, tu jest część wagi. Jesteśmy 2 metry pod ziemią. Nad nami jest kuchnia, a to jest stary mur piwniczny, należący jeszcze właśnie do poprzedniej oficyny skarbowej. Tu są różne, zachowały się różne cebule, bulwy Georgini, Dali, do posadzenia jeszcze. Dzbanek do wody.
A to są XVIII-wieczne, wyrabiane ręcznie kafle piecowe z pieca skrzynkowego, który znajdował się w jednym z pokojów w oficynie Branickich. Prawdopodobnie Jan Klemens i Izabela oraz dworzanie grzali się przy tym piecu, kiedy przyjeżdżali do Tykocina i byli zdrożeni. To się zachowało i to są takie najstarsze domowe pamiątki. Przyszłam na świat w czerwcu 1951 roku, w tym właśnie domu. Mam tutaj zdjęcie, na którym świeżo upieczona mama, Alicja Matusiewicz, trzyma zakutane niemowlę. To zdjęcie zostało wysłane do Anglii, gdzie w tym czasie przebywał mój dziadek Władysław Maliszewski i mieszkał w takim blaszanym baraku, czekając na możliwość powrotu do domu. Dziadek był w armii Andersa i były to czasy bardzo niesprzyjające. Pełen tęsknoty czekał na ten powrót. W domu mieszkała moja babcia Maria Maliszewska i moja prababcia Konstancja Kisling. Prababcia zmarła w rok po moim narodzeniu i jeszcze mnie zobaczyła. Była taką bohaterką niezwykłą, ponieważ kiedy nasza rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, rodzina Kislingów, prababcia wróciła z powrotem do Tykocina z 4 dzieci. Właśnie mąż Konstancji Kisling z domu Korżyńskiej zbudował ten dom w roku 1885. Z czasem dowiedziałam się coraz więcej istotnych szczegółów na temat jego zbudowania. Rodzina cudzoziemska Kislingów mieszkała tu przy placu i mieli 2 identyczne domy, co jest bardzo interesujące. Zachowała się w rodzinie bardzo cenna pamiątka. To są obrączki ślubne właśnie Konstancji i jej męża Maksymiliana Kislinga z roku 1885, kiedy brali ślub i w którym to roku również dom został zbudowany. Moi rodzice, Alicja i Czesław Matusiewicze, byli nauczycielami w Tykocińskiej Szkole Podstawowej. Tata uczył fizyki i matematyki, ale oprócz tego był świetnym muzykiem. Grał na skrzypcach i prowadził chór szkolny. Mama uczyła biologii, ale była też zaangażowana w działalność na rzecz ochrony środowiska. Była gminną przewodniczącą Ligi Ochrony Przyrody. I no tu na tym polu miała ogromnie dużo pracy, ponieważ uświadamiała i w szkole dzieci, jak należy traktować przyrodę, zachęcała do jej szanowania, ale też brała udział w takich poważnych akcjach. Na przykład zawsze na wiosnę zaczynało się tu nad Narwią wypalanie traw w okresie lęgowym i
no, to wiązało się z jakimiś interwencjami w dramatycznych okolicznościach. To wszystko przeżywaliśmy w domu. Oboje byli też opiekunami zabytków. Mieli legitymację i na przykład tu jest legitymacja mojego taty, gdzie jest napisane, że miał pod swoją opieką dom przy placu Czarnieckiego 10, zabytki w Jerzewie oraz ekonomię tykocińską, czyli budynek szkoły. W szkole pracowali, ale właściwie ta działalność pozaszkolna, bardzo poważna, związana z zabytkami, z przyrodą, przenosiła się na życie domowe i myśmy jako dzieci, ja i brat Rysiek, w tym uczestniczyli. Ogromną pasją moich rodziców była też spuścizna malarska Zycha Bujnowskiego. Był to malarz, który zmarł przed wojną, ale pracował tutaj i malował w Tykocinie. I po wojnie ta spuścizna była jakoś tak zapomniana. Mój ojciec jako nauczyciel miał możliwości oddziaływania na uczniów, apelowania do nich i przy ich pomocy właśnie swoich uczniów odnalazł wiele porzuconych, zapomnianych obrazów Zycha Bujnowskiego, które znajdowały się gdzieś w kurnikach na przykład, albo w Psiej Budzie nawet był taki przypadek. I te obrazy trafiły do nas do domu. Pamiętam właśnie ze swojego wczesnego dzieciństwa, jak nagle ten dom się zmienił, dlatego że i w pokoju, i w pokoiku nagle pojawiło się mnóstwo wspaniałych obrazów, przepięknych. To były prawdziwe dzieła sztuki. Te obrazy trafiły potem do muzeum w Tykocinie, które powstało w latach 70. Mama była natomiast wspaniałym plastykiem i szczególnie lubiła, taki miała swój temat, to byli jej ukochani uczniowie, których portretowała podczas klasówek na przykład, albo jakichś zajęć pozaszkolnych, albo dzieci zostawały specjalnie, żeby mieć portret zrobiony przez panią Alicję. W tym domu działy się jakieś niezwykłe rzeczy, tu się kumulowała jakaś energia. Przechodzimy do drugiej części domu, która była wynajmowana przez wiele lat lokatorom, a potem mieszkała tu moja babcia Maria Maliszewska. Tu się znajdował salon, jest otomana, szafa, obraz przedstawiający młyn wodny, a obecnie od roku 2013 salon ten jest udostępniany jako salon wystawowy do zwiedzania publiczności. Miało miejsce tu wiele wystaw, wiele wydarzeń, Europejskie Dni Dziedzictwa, a teraz jest wystawa 133 opowieści Tykocin w latach 1885-2018 i tutaj oddaliśmy głos mieszkańcom Tykocina, którzy opowiadają historię swoich rodzin, swoje losy opisują, udostępnili swoje zdjęcia i tu historia innych mieszkańców Tykocina i historia miasta splata się z naszą rodzinną historią.
Thank